Witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Tuman. Pewnego dnia w zamku, w którym mieszkała królewna, pojawił się złoty pająk na ścianie, w jej komnacie sypialni. Patrzył na nią, zglądał. Królewna na niego spojrzała i co ty tutaj robisz? Idź sobie stąd. Przyglądam się tobie, rzekł złoty pająk. Królewna zatupała nogami, zaczęła bić się prawie że po nogach. Zawołała nianię: nianiu! Jakiś tu pająk do mnie przyszedł do komnaty. Niech on stąd idzie. Ale to złoty pająk, rzekła niania. Złote pająki są bardzo mądre. Pewno przyszedł ci coś powiedzieć. Wysłuchaj go. Nie chcę słuchać złotego pająka. To jest moja komnata, moja sypialnia. Już, wynoś się stąd. I pająk, słysząc, co mówi królewna, wyszedł z komnaty. Chociaż widać było, że przyniósł jej bardzo ważną informację. Królewna chwilę myślała, zastanawiała się i zaczęła znowu tupać nogami. Nianiu, nianiu, chcę budyń z konfiturami. Dobrze, królewno, zaraz ci przyniosę, tylko poinformuję kucharza, żeby ci przyrządził ten deser. Poczekasz chwilę? Nie chcę czekać. Nianiu, chcę już budyń z konfiturami. Ależ królewno, trzeba chwilę poczekać. Przecież kucharz musi ten budyń zrobić, ugotować. Na wszystko muszę czekać. Niczego nie mam od ręki. Jakieś złote pająki w moim pokoju też się znajdują. Ja chcę, żeby było wszystko tak, jak ja chcę, rzekła królewna. Królewno, uczysz się wszystkiego, co trzeba, by zostać kiedyś w przyszłości królową. Ja zostałam wyznaczona, żeby na ten czas cię wszystkiego uczyć. Więc powiem ci szczerze i otwarcie, musisz się nauczyć bycia grzeczną. Musisz się nauczyć wszystkiego, co trzeba, by kiedyś w przyszłości, gdy przyjdzie na cię czas, zarządzać ze swoim małżonkiem, królem, całym królestwem. A, nie chcę zarządzać królestwem. Mogę sobie tutaj siedzieć w tej komnacie sypialni i w pozostałych apartamentach do końca życia. Czy muszę być koniecznie królową w przyszłości i wszystkiego się nauczyć? Tak, królewno. Każdy ma jakieś w życiu przeznaczenie. A, nie chcę. I już. Ale mam dole, rzekła królewna. I przez chwilę spojrzała w lustro. Lustro tak jakby ożyło. Spojrzało na nią i widać było, że coś chce jej powiedzieć. Lustro, widzę, że się szykujesz do rozmowy ze mną. Zamilcz! Dobrze, to lustro zamilkło. Więc królewna, znowu siedząc na tym swoim łożu, zastanawiała się, co ma zrobić i robić. Ale właściwie
A, nudzi mi się w tym pałacu. Opóźniają się z robieniem czegokolwiek, co chcę. Czasami jest tak, że w ogóle są bez robienia tego, co ja chcę, a muszę wyruszyć w świat. Po czym się ubrała? W taki strój, jaki miała w szafie, i wyruszyła w świat. I gdy tak wędrowała, podglądała wszędzie, co ludzie robią, ale okazało się, żeby żyć, żeby dostać coś do jedzenia, czy żeby się gdzieś przespać, wszyscy mówili, że ma za to zapłacić. A ona nie wiedziała, że są potrzebne pieniądze. Nawet jak jej niania któregoś dnia mówiła, że każdy musi zarobić na swoje życie i królewna w przyszłości też, to ona się tylko śmiała i wszystko się jej to przypomniało. Może i ta niania miała słuszność. Jak nie pójdę do pracy, to będę głodna. Muszę się gdzieś może nająć, ale właściwie co ja potrafię? Może pójdę do piekarza. Czasami bawiłam się w bycia piekarzem w królewskiej komnacie. Nie wiem dlaczego, ale tak lubiłam przyrządzać różne rzeczy. Nawet ojciec król kupił mi taką specjalną do zabawy kuchnię i garnki też miałam. Czasami gotowałam. Nawet moje siostry śmiały się ze mnie, że chcę być kucharzem. Ale to mnie ciekawiło, interesowało, więc może mnie gdzieś jakiś kucharz przyjmie. Wtedy będę miała możliwość zarobienia jakichś pieniędzy na kupienie pożywienia i gdzieś znalezienia dachu nad głową. I tak myśląc, stanęła na wprost drzwi do piekarni. Zastukała. Sprzedawca powiedział: proszę. Weszła. Opowiedziała, co ona by chciała, że chciałaby piec pieczywo, ciastka. Sprzedawca zapytała: czy ty to potrafisz, umiesz, znasz się na tym? Bawiłam się 2-3 lata temu i nawet do dzisiaj, może jakieś 3 dni temu jeszcze w bycia kucharzem, więc pewno potrafię. No dobrze, ale bawiłaś się. To bez tego, że to samo, co robić to w życiu. Ale poczekaj, zawołam piekarza, który też jest kucharzem. Po chwili przyszedł kucharz, piekarz. Porozmawiał z królewną, a widząc, że jest tak inaczej ubrana jak mieszczanie, pomyślał: pewno uciekła gdzieś z domu. Przyjmę ją. I przyjął. Na osobę, która uczy się gotowania, pieczenia, bo oprócz tej piekarni i ciastkarni w niej miał też obok restaurację, do której też gotował jako znany w okolicy kucharz. Królewna się uczyła wszystkiego, co było trzeba. Każdego dnia wstawała wcześnie rano. Wykonywała wszystkie polecenia. Można powiedzieć, że przycisnęło ją do tego życie, bo chciała jeść, chciała spać, chciała się odziać w piękne rzeczy. Chciała mieć czas na to, żeby pójść z koleżankami, które poznała, ucząc się nowego fachu.
I właściwie któregoś dnia nawet zapomniała już, skąd pochodzi, kim jest. Bo tak jej było dobrze w tym miejscu. Tak się na tym, czego uczyła się, już dobrze znała, że w którymś momencie piekarz do niej rzekł: wiesz co? Jesteś bardzo dobra w tym, co robisz. Pomyślałem, że wybuduję obok drugą piekarnię, którą poprowadzę. Może ty poprowadzisz moją piekarnię, ciastkarnię? A może też w restauracji mi pomożesz? I w tym momencie królewna przypomniała: o, przecież kiedyś mieszkałam w pałacu. Inni mówili, że to zamek, ale mieszkałam w pałacu. Może już czas wracać do domu. Kucharzu, piekarzu, bardzo ci dziękuję za propozycję, bo ona jest dla mnie bardzo ważna, znacząca, ale muszę już wrócić do domu. I gdy to powiedziała, spojrzała na ścianę, przy której stał kucharz, a za jego plecami po ścianie wędrował złoty pająk. Już chciała powiedzieć: a ty co tutaj robisz? Tak po staremu, ale się zatrzymała. I spojrzawszy na pająka, zapytała już całkiem innym głosem: co chcesz mi powiedzieć? Wolno mi mówić? Zapytał pająk. Tak, proszę cię, powiedz. Zmądrzałaś, bo w pałacu żyjąc byłaś tumanem. A, to jak się zachowywałam, to znaczy, że byłam tumanem? Czyli co, byłam taką głupią osobą, głupią istotą i nic z życia i w życiu nie rozumiałam? Tuman. No proszę, to już wiem, co to znaczy tuman, ale wiem też, co znaczy ktoś mądry, bo mówisz, że zmądrzałam. Tak, rzekł pająk. Dziękuję ci za tą informację. Dziękuję ci, bo poczułam się od razu lepiej. O, wracam do pałacu. Muszę przeprosić nianię, rodziców, nawet to lustro, do którego tak głośno krzyczałam. Wracaj, wracaj, mądra królewno, bo już czekają na ciebie wszyscy w pałacu. I królewna, usłyszawszy te słowa, wróciła do pałacu. Wszyscy ją bardzo radośnie powitali, a ona rodzicom, niani, nawet do lustra wszystko opowiedziała, co jej się zdarzyło. I tak stumana stała się mądrą dziewczyną. To wszystko na dzisiaj. Przemyślcie, zastanówcie się, gdzie już może jesteście mądrzy, a gdzie jeszcze ma prawo ta głupota doskwierać. Dziękuję. Cześć wam.